Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj zwiedzimy sobie taki bardzo stary dom, dosyć duży. Jesteśmy na razie w przedpokoju. Zobaczmy tutaj, jak to wszystko tu wygląda. Mamy jakąś marynarkę, stary płaszcz. Na razie nie będę tego odpalał, lampy, ale jakaś boazeria. Bardzo zniszczone, widać, że jest zawilgocony ten dom. Tu mamy wejście. Jakieś... Zobacz, tak jakby licznik był podłączony. No, licznik jest podłączony, ale on ma 0. No. Ma 0, czyli to jest nowy licznik zainstalowany przez Tauron najprawdopodobniej. Tutaj naprzeciwko, tak, chciałbym przejść do tej łazienki. Postaram się odpalić tutaj lampę, żeby Wam pokazać pierwsze pomieszczenie. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy kafelki z lat 80. Tak coś mi się wydaje, że chyba moja babcia miała takie kafelki. Czy coś w ten deseń, ale one bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. Tutaj mamy jeszcze suszące się ręczniki, ubikacje, zlew. W zlewie mamy pędzel, jakieś płyny. Tutaj mamy maszynkę do golenia, palm olive, szczoteczki do zębów. Nieprawdopodobne. Cześć, jeszcze raz witam się z Wami. Tutaj zestaw grzebieni. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No i niestety tutaj ktoś ukradł już armaturę. Jakieś wiadro stare i mnóstwo takich przyborów typowych dla łazienki. No i bardzo ładna podłoga. Ona jest taka w takie drobne kafeleczki, albo to jest jakiś gumolit. No ciężko powiedzieć, nie będę teraz tego jakby dotykał, ale zobaczcie, ile tutaj jest grzyba. Niestety, ale chyba dobrze będzie, jak założę maseczkę. Nie mam właśnie i będę musiał założyć. Musisz. Hej, już jestem z maseczką, bo jest bardzo dużo pleśni, tutaj grzybów na ścianach, więc nie mogłem inaczej zrobić. Przejdziemy sobie tutaj do tego pokoju. Tutaj to nie jest pokój, tylko kuchnia, jak widać. Zobaczcie, tutaj mamy jakąś gazetę, mamy taki bardzo fajny talerzyk, kuchenka gazowa, ale ona jest na prąd, bo widać po tych, że to jest raczej na prąd, nie raczej, tylko na pewno. Zobaczcie, jak na tych ścianach i na suficie pięknie grzyb zrobił takie wzory. To wygląda przepięknie. Liczę się z tym, że to może po prostu zawalić się z tego powodu, ale jednocześnie jest to naprawdę piękne. Zobaczcie tutaj. Podłoga jest bardzo delikatna. Mamy do czynienia tutaj z piwnicą, więc musimy bardzo, ale to bardzo uważać i patrzeć pod nogi, żeby nie było żadnej tutaj dziury. Tutaj najpewniej był zlew i bardzo ładna półeczka taka na zlew z drewna. Bardzo podobne drewno do tej boazerii. I tutaj półka w ścianie, właściwie w ścianie, w której są piękny zestaw kubeczków takich, jakieś przyprawy. Tam widzę chyba buteleczka z takim cytrynowym. O! Tam jest kawa jeszcze u góry. Zobaczcie, kawa sypana. Czy nie sypana, cała, z ziarnami, taka do zmielenia.
Tutaj zestaw kuchenny, jakiś talerzy. Bardzo ładne, tak pozbierane. Ja zawsze lubiłem jeździć na takich pozbieranych, bo to się jadło albo z kwiatuszkiem, albo z jakimś inną aplikacją. Tutaj mamy płyn Ludwik. Taką czerwoną deseczkę mieliśmy w domu rodzinnym i na niej się przez jakiś czas kroiło na przykład wędlinę. Ona była tylko do wędlin. Tutaj stary piec, bardzo zniszczony. Takie krzesełko, coś a la, powiedzmy ryczka, ale troszkę wyższe. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj kolejne przedmioty kuchenne. Taka półka z różnymi ziołami i lekarstwami. Zobaczcie, tu mamy Profefix antyseptyczny jakiś do płukania ustnej. Mnóstwo jakichś rzeczy. Tutaj mamy jakąś herbatę, flegaminę oczywiście, jak to zwykle bywa. Mnóstwo jakichś ziół. Tu mamy kawę taką niemiecką, drugą kawę, kawa drobno mielona. I tutaj takie dla dzieci herbatki orzeźwiające. Widzicie, jak to wygląda? O, i tam taki dzbanuszek na herbatę. Bardzo gustowny. Lubiłem pić herbatę właśnie z tego. I tu mnóstwo ziół. O, aspargin. Aspargin, czyli to jest takie połączenie magnezu z potasem. Ostatnio takie coś zażywałem, żeby się troszkę wzmocnić. No i tu jakiś krem, kuracja fitohormonalna, krem na nocną regenerację. Tam jakieś ginkgo biloba. Tak to wygląda. Tu tych półek nie będę ruszał jakoś specjalnie. Nadal są całe w lekach różnych. Jakieś leki do inhalacji. Mnóstwo waty. No i to są chyba recepty. Tak, to są recepty. Zobaczcie, to jest cały plik recept. Jeszcze takich starych. Ojojoj, ty niedobry. Nie wziąłeś rękawiczek. Znaczy masz rękawiczkę, tylko nie chcesz założyć. Ale są to faktycznie stare recepty. Ktoś miał taki plik. Całkiem możliwe, że tutaj mieszkali lekarze. Jest to bardzo prawdopodobne, no bo któż by miał taki plik recept. Więc już coś wiemy o tym domu. Zobaczcie, tutaj taki obrazek na tej pięknej ścianie pokrytej wałkiem Jana Pawła II. Obrazek bardzo ładny, w takiej pięknej, gustownej ramce. No i piękny grzyb, pleśń taka na ścianie, która zrobiła taką rozetę. Tutaj najprawdopodobniej jest jakaś spiżarka. Nie będziemy tam do końca wchodzić. Tak zerkniemy tylko tutaj, bo to są jakieś rzeczy, które gniją ewidentnie. Ale mamy tutaj lodówkę. Pozwólcie, że nie otworzę jej, ponieważ ona jest tam zablokowana taką deską. Mnóstwo tu rzeczy jest pognitych. Najprawdopodobniej było tu przechowywane jedzenie. No i tu mam taką zamrażareczkę małą. Bardzo podobną miałem też w domu, w której przechowywaliśmy jakieś mięso na gorsze czasy. No nie będę tam wchodził, bo jest to dosyć takie niemiłe. Sufit się mocno zawala, jak widzicie, ale z tego co widzę, są tutaj gorsze pomieszczenia. Na przykład to, do którego zaraz wejdziemy. Bardzo piękne drzwi. I tutaj od razu wita nas narta. Można do tego pokoju wjechać po prostu po narcie. Ale to, co za chwilę Wam pokażę, to Was mocno zadziwi. Zobaczcie. Cały pokój jest mega zniszczony. Panuje tutaj taka przenikliwa cisza. Cały sufit się zawalił, ale mamy wiszący żyrandol.
Całe ściany podpadały. Całe wszystko spadło. Mamy stół, na którym jest mnóstwo sufitu właściwie. Tego, co odpadło z sufitu. A to pomieszczenie było w pełni wyposażone. A ściany są odkryte. Zobaczcie tutaj. Tu mamy... Jest bardzo ryzykownie, więc będę bardzo powolutku chodził, żeby nic mi nie spadło. Ale meblościanka. Mnóstwo tu rzeczy rozwalonych. Tu mamy obraz Jezusa, żeby nie było cienia. On tak to pokaże. Zobaczcie. Jezus. Nie zbliżam się tam, ponieważ nie chciałbym przechodzić tamtędy. Całkiem możliwe, że do tamtego pomieszczenia uda się wejść inaczej. Zobaczcie tutaj ten stół. I druga narta. Tu mamy drugą nartę. Zobaczcie. Jakaś aplikacja. Tatra jest napisane. Zobaczcie, jak to wygląda. Tatra. I tutaj druga, ta pierwsza, którą widzieliśmy, narta, idealnie pokryta taką zielonym mchem właściwie takim. I stare zapięcia jeszcze takie sznurowane. Zobaczcie, jak to wygląda. O. Przejdziemy sobie z powrotem do tej kuchni. Zobaczcie, jak to gustownie tutaj wyglądało. Jak ktoś miał smak, jak pięknie te słońce wpada do tej kuchni. To zapewne była kuchnia, w której było ciepło, po prostu. Słuchajcie, zobaczcie, tam jeszcze jest taki parasol męski, bardzo fajny. I tutaj mamy aparat telefoniczny albo domofon, całkiem możliwe. Nie, to jest ewidentnie aparat telefoniczny i tam pająk gdzieś się wkrada, chodzi tam po tym aparacie, budzi się do życia. A po tej stronie mamy pamiątki z pieszych pielgrzymek. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj taka stara tarka razem z takim mieszkańcem tego domu. Jednym z mieszkańców tego domu. Dobrze. Postaram się teraz przejść w tamtym kierunku, bo całkiem możliwe, że tamto wejście zablokowane do tamtego pomieszczenia, można dostać się tędy. Zobaczcie to krzesło, jakie jest fajne. Z taką poduszeczką. Naprawdę ładne. Dobrze, spróbuję się tam przedostać. O, tutaj ta sama sytuacja. Lampa po prostu wypadła już z tej ściany, z sufitu. Tu mamy tą łazieneczkę. Zobaczcie tutaj. Tu jest jakieś futro w ogóle. Jakieś futro. Jutro obrzydliwe, ale słuchaj, ten pokój, dobrze, że masz maseczkę. Tak? Co tam jest? Ja mam całą historię w głowie w ogóle. Tak? A ja myślę, że tu lekarze mieszkali. A dlaczego? Ponieważ znalazłem plik recept starych. Tylko lekarz mógł posiadać, bo tam jest z kodem. I jest No cały tak. nowy plik. Czyli tylko lekarz mógł takie coś mieć. No, możliwe. I zaraz wejdziemy sobie do pokoju, w którym już była Ola. To jest salon, ci powiem. I widząc podniecenie, Jak ty na chwilę umilkłeś i te drzwi otwarte i te ptaki i na przykład tutaj wejdziesz i po prostu zamilknij na chwilę i posłuchaj. dobra. Wyobraź sobie, że ktoś tutaj na przykład siedział, czytał książkę i miał otwarte te drzwi i słyszał te pierwsze dni wiosny. Gdzie przypuszczam tak Takie, było. No. Bo musieli tu przecież spędzać czas wiosny, lata. To jest w ogóle pięknie umiejscowione, ogromna działka, piękne miejsce. Czyli co? Wchodzę. Chodź. Zobaczcie. Wow. Coś nieprawdopodobnego. Coś przepięknego. Zobaczcie, jak te słońce wkrada się tutaj do tego pomieszczenia.
Zobaczcie to, zobaczcie tą biblioteczkę. To jest nieprawdopodobne. To jest jeden z najpiękniejszych zgniłków, jakie widziałam, nie? Jakie kiedykolwiek widziałem. Od razu chciałem tu podziękować Arturowi z Urbex Chorzów. Dzięki, po prostu dzięki. Naprawdę coś pięknego. Zobaczcie te szachy. To wszystko, co tutaj rośnie. Te szachy, te pionki wyglądają jak żołnierze w lesie. Zobaczcie, na tym stole jak żołnierze w lesie. Coś nieprawdopodobnego. To jest tak przepiękne. To jest po prostu przepiękne. Niesamowite. Natura wdarła się do środka. Ten przepiękny... nie wiem, ja za nim mówiłem. To wszystko jest pokryte pleśnią. Dobrze, że wziąłem maseczkę. Mamy biblioteczkę. Biblioteczkę, w której są ułożone książki. Nienaruszone. Mamy pamiętniki. Ignacy Jan Paderewski. Zobaczcie. Mamy Bolesław Chrobry. Szłonowe. To jest Złe dni. Tutaj wiele jest rzeczy o Bolesławie Chrobrym. Ktoś po prostu bardzo lubił postać Bolesława Chrobrego. Tutaj Antoni Gołubiew napisał o Bolesławie Chrobrym. Tu mamy Korzeniowski. Dzieło wybrane. Coś niesamowitego. Dzieła Kraszewskiego. Tutaj mamy kolejne dzieła. Ciężko powiedzieć, co to jest, ale wygląda to niesamowicie. Zobaczcie, tytuły już troszkę zaszły pleśnią, ale jak to wygląda? Męczennicy, zobaczcie, tu są męczennicy. Wow! Coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie piękne. Tu znowu męczennicy. Widocznie podzielone na tomy. Tutaj znowu Kraszewski. Coś nieprawdopodobnego. Tutaj mamy... ja za nim mówiłem, ja nie wiem po prostu teraz co mówić. Mówię pewnie jak potłuczony. Zobaczcie tą górę. Tu mamy palmę na święta. Zobaczcie. Ten wałek niebanalny, przepiękny. Tu mamy wieszaki. Ten pokój jest tak piękny. Tu jakaś ramka zniszczona, bez obrazu. Nieprawdopodobne. I to okno na bardzo zarośnięty, ale jakże magiczny ogród. Zobaczcie tutaj. Tutaj też był obraz, ale nie ma go. Albo ktoś wyciągnął, albo po prostu zniszczył się sam. No ciężko powiedzieć. I tutaj wersalka, na której mamy jeszcze narzutę, którą nikt nie ruszył. Tak jest to zostawione, jak było. Zobaczcie. Coś przepięknego. I tu żyrandol, który najpewniej musiał spaść z tego już nadgryzionego zębem czasu sufitu. Ale, moi kochani, dłużej już nie potrafię zwlekać. Nie ukrywam, że wiedziałem, że to tutaj jest. I za chwilę wam coś pokażę, ale najpierw pokażę wam, że tutaj mamy pod spodem inną ścianę, inny kolor, inny wzór wałka. Czyli takie malowanie było na to jeszcze, narzucone było w takie rąby, potężne rąby, troszkę przypominające gwiazdę taką. Ale teraz odwrócimy się i zobaczycie coś wspaniałego.
Zobaczcie. Pianino. Przepiękne pianino. Coś nieprawdopodobnego. Zniszczone. Już praktycznie nie widać. Tylko bryła jak pozostała tego pianina. Ale widać młoteczki, struny. Coś wspaniałego. Zobaczcie to wszystko. Naprawdę kawał historii. Ciężko się rozeznać, co to za pianino, ale nie było na pewno tanie. Te zdobienia. Zobaczcie. Jakieś aplikacje nie tylko drewniane, ale i metalowe. Tam mamy pedały w tym pianinie. Ale takie zdobione. Niesamowite. I tutaj klawisze, które są pokryte sufitem właściwie. Ale jakże to jest piękne. Zobaczcie. Poodrywane klawisze. Coś pięknego. Jest to nasze drugie pianino. Tak przynajmniej stoi. I widać całe wnętrze. Nie zniszczone przez wandali, tylko przez czas. Czas zabiera to pianino, ten dom, to wszystko. I być może jesteśmy z ostatnimi, którzy kręcą to, co tutaj jest. Tu jakaś numeracja. 19251. Tu mamy rozpisane, pewnie stroiciel tego pianina rozpisał sobie, które struny i naciągi są do jakich klawiszy. Mamy tu Fis, z tego co się rozczytuje C, popisane, nie wiem czy to widzicie, ale ewidentnie jest to widoczne. Wydaje mi się, że gdzieś tam coś można dojrzeć. Tutaj A na przykład jest napisane, czyli tutaj musiał pociągać to, stroić właśnie do dźwięku A, czyli La. Coś niesamowitego. Przepiękne. Zerknę sobie jeszcze z tej strony, jak to wygląda. Tutaj to drewno jeszcze jest całkiem. Albo jest to przybite, żeby się to nie rozwaliło. Całkiem możliwe, że tu była jakaś półka. Albo po prostu coś odpadło i niestety tak to wygląda. Nieprawdopodobne. Oczywiście sobie nacisnę, ale nie da się już naciskać. Są tak zniszczone. Niestety. Nie da się już naciskać. Zobaczcie tutaj. Tu mamy nuty. Tylko okładka co prawda, ale tutaj mamy, nuty. Zobaczcie. Widzicie? Jakiś polonez w języku niemieckim. Te nuty. Tutaj jeszcze wejście jest na górę, ale no trochę się boję tam iść na górę, szczerze mówiąc. Nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł. Aczkolwiek może dobry, może niedobry. Ciężko powiedzieć. Tam jest strych i tam tak naprawdę nic nie ma takiego, chociaż
Nie wiem. To są już głupie pomysły, bardzo głupie. Ale zobaczcie ten telefon tam. Nie będę wchodził całkowicie tam do góry. Jak widzicie, tam to jest wszystko rozwalone. I tutaj dach już jest mocno zniszczony. A te schody są czymś, co jest już jakby bardzo zniszczone i tak ledwo stoję. Ale zobaczcie ten telefon. Czyja babcia nie miała takiego telefonu? Moja miała. Dobra. Jeszcze tam zerknę. Ale tam jest wszystko zawalone. Tam mamy flagę Polski. Ale jest w bezpiecznym miejscu. Nie będziemy jej ruszać. Aczkolwiek tak jak ostatnio było, no może trzeba te flagi zabierać. Nie wiem. Może to dobry pomysł. Może to dobry pomysł, Arturze. Ale względy bezpieczeństwa mówią mi, że lepiej tam nie wchodzić. Żebym tego nie pożałował, ale już jestem blisko, żeby zejść. Oj, dobra. Ok, pokazałem wam tyle, ile mogłem pokazać. Do piwnicy nie schodzę, bo tam nic nie ma. Tu jakaś Coca-Cola. Zbyt duże ryzyko. Nie jestem na to gotowy, więc tak to zostawię. Tym bardziej, że dosyć mocno się hiperwentyluję podczas tego. Obawiam się, że maseczka tutaj nie wystarczy. Oj, pójdę do Oli przez tą kuchnię. Olu? Tu jesteś, widzę. Robię przebitkę. Piękny dom, co? No. Taki zgniłek, ale jaki ładny. No, byłem u góry, wiesz, ale... Narty Tatra. No. Byłem u góry, No. ale tylko na schodach Słyszałam, stałem. bo jak ty wchodziłeś, No. ja uciekłam zaraz tu, Aha. bo to mi się zaczęło wszystko sypać na głowę. No, dlatego nie wszedłem całkowicie na górę, bo czułem, że coś jest nie tak, że nie warto po prostu, wiesz. A powiedz mi, co tam jest? No, nic właśnie. To jest to, co widzisz tutaj. No ja wiem, że część spadła, nie? Czyli większość tych rzeczy, które były u góry, spadły i tam u góry jest puste po prostu, wiesz. A jak tam dojść? Tam? Aha, bo to jest... Aha, bo to nie jest tamten pokój, Nie. tylko to jest jeszcze inny pokój. Z zapczanem, tylko że... No dobra, to ja tam przejdę. Nie wiedziałem, że tam jest jeszcze jeden pokój. Ja myślałem, że to jest tamten... Nie, właśnie nie. No dobra. Też tak właśnie myślałam. No, Ale wejdę tam, jak ty wyjdziesz, wiesz? Dobra. Żebyśmy nie byli w tym samym pomieszczeniu, w tym Dobra. samym czasie. o, i jestem. Wow. Wow. Słuchajcie, tego się nie spodziewałem tutaj. Nie wiem. Tu jest sypialnia. Tu jest przepiękna sypialnia. Mega zniszczone wszystko. Wszystko się rozpadło. Ale jest tu sypialnia, w której jest po prostu przecudnie. Przecudnie. Oj.
Zobaczcie. Tu mamy obrazek Jezusa. Jakieś pamiątkowe. Piękna lampa stojąca z abażurem. Oczywiście sufit już się zawala mocno. Tam szafa, wszystko się rozwaliło. Ubrania spadły na ziemię. Ten stół najpewniej był u góry na strychu. Tu mamy potężne łoże małżeńskie. Przepiękne jest. Mega zniszczone. Ale ono jest zniszczone tak naprawdę przez czas. Tam mamy lustro. Najprawdopodobniej w tamtej okolicy było tremo po prostu. Ale zostało jedno lustro. Jakaś toaletka była, na której pani domu przed zaśnięciem przygotowywała się w objęcia Morfeusza. Żeby wpaść w objęcia Morfeusza. Właśnie tam. Tak sobie myślę. Tutaj na tym parapecie zobaczcie. Jeszcze mamy doniczki. I piękny widok na ogród. Ja mówiąc to teraz, mam po prostu ciary po plecach. Naprawdę. Nic nie koloryzuję, żebyście nie pomyśleli, ale zobaczcie na tą zasłonę. Na tą gardinę, czyli firanę. Nieprawdopodobne. I teraz jak tutaj się odwrócimy, tu są kolejna biblioteczka, w której są nienaruszone, słuchajcie, książki. Nikt ich nie wyrzucił. Nikt nie rozwalił. Biblioteczka w sypialni. Najprawdopodobniej wyglądało to w ten sposób, że ktoś przed snem szedł do biblioteczki. Nie tylko tamta biblioteczka, ale ta tutaj. Więc tu mieszkały osoby oczytane. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy Józefa Konrada. Mamy ciężko się rozczytać tutaj, ale mamy o Ben Hurze coś. Kraszewski znowu. Mamy album Rubensa. Mamy tutaj Szczepańską. Mamy mnóstwo książek, słuchajcie. Leo Belmont, Neverly. Co tu jeszcze jest? Nie chcę tego tak prześwietlać. Montgomery, Emilka. Mnóstwo książek. Zofia Kucówna. Stefan Żeromski mamy. Cała gruba książka Stefana Żeromskiego. Pewnie ze zbiorem utworów, powieści. Co my tu jeszcze mamy? Nad Niemnem mamy. Zobaczcie, nad Niemnem. No, maturzyści. Jakby co, to tutaj jest. Możecie tu przyjść, poczytać i oczywiście zostawić na miejsce. Tutaj jest mnóstwo innych książek, katalogów, czasopism, gazet, ale niestety wszystko się zapadło. Bo ten dom lada moment zapadnie się. Tu jeszcze na dole są książeczki. Mamy różne brewiarze. Tu jest pewnie jakaś... Nie, tu jest słownik. Jaki to jest słownik? Zobaczmy, jaki to słownik. Jaki to język. Niemiecki. Słownik języka niemieckiego. Odłożymy tutaj. Nie będę tego... Tu jeszcze jakieś gazety. Tutaj znowu książki. Zobaczcie. Mnóstwo. Tam jakaś encyklopedia najpewniej. Ogromne to wszystko. Tu mamy jakiś nóż. Ale mamy też, zobaczcie, mamy też takie papuczki. Papuczki, które pan domu pewnie, bo to męskie jest, miał przy łóżku i ubierał sobie, idąc na przykład do toalety po prostu. Tu mamy kolejne jakieś rzeczy.
Tutaj nie będę, jest tu nazwisko, nie będę tego pokazywał Wam, więc troszkę odchyliłem kamerę w bok, ale sobie zobaczymy to. Nakręcę to, ale Wam to wykasuję, żebyście nie widzieli tego, a my sobie sprawdzimy, kto to był, bo już mamy zarys tych osób, kto był, kto tutaj mieszkał. Więc to odrzucimy. Tutaj Eliza Orzeszkowa, pisma, pan Graba. Znowu Kraszewski. Ktoś bardzo lubił Kraszewskiego tutaj. No i tutaj mnóstwo rzeczy różnych. Tutaj jakieś zdjątka. Jakieś samochody. Coś takiego tutaj jest. No nie będę tego ruszał. Tam nawet jeszcze poduszki są. No przepiękne miejsce. Przepiękny, ale bardzo, bardzo niebezpieczny. Słuchajcie, dobra, ja wyjdę stąd, bo tutaj... O, a tam jeszcze na suficie jest kijek do nart, taki stary. Widzicie? Tutaj, właśnie dokładnie tutaj, w tym miejscu. Czyli tam mamy narty, które spadły najpewniej z góry, a tu mamy kijek narciarski. I piękne, ogromne, dwuskrzydłowe drzwi. Dobra, przejdę sobie, wyjdę stąd. Aczkolwiek, tak mówię, jest tutaj bardzo niebezpiecznie i trzeba patrzeć na każdą część. Tutaj te drewno, ta futryna się zawala, pęka i lada moment, jak ona pęknie, przegnije zupełnie, to te wejście do tej sypialni zostanie po prostu zawalone. Patrzcie, tam ten czajnik tam u góry, taki stary czajnik jeszcze jest. Nieprawdopodobne. To jest coś niesamowitego. Niesamowite. Dobra, przejdę potem po tej wersalce. Na to lepiej nie naciskać, bo to się zawali, więc trzeba od razu tak zrobić. Halo? Olu? Ola? Wykorzystałam ten czas i przyszłam sobie tu. Jasne, nie ma problemu. Ja tam byłem bardzo długo po prostu. No strasznie, ja ci powiem, że mówię, już zdążyłam sprawdzić. Aha. Pan doktor, pan Zbigniew, żył 86 lat. Ojej. No, a jego żona żyła 85, Zofia. I oni po prostu rok po roku umierali. No. I chyba był diabetykiem, ponieważ tam jest glukometr, wiesz? I w szufladzie, Aha. jak odsunęłam, znalazłam jeszcze jeden taki starszy glukometr. No, więc któryś z nich miał cukrzycę. No starsi ludzie, także się wcale nie dziwię, nie? No, naprawdę dożyli takiego wieku. Sędziwego Tak. po prostu. Sędziwego. Ojej, wiesz co ja tu widzę? Dziko, chyba okropieństwo. Czy to nie są relaksy? Wiesz co? Zobaczę co. Dobra. Ja widzę, że ty z rękawiczką, ale jedna sztuka. No jedna sztuka. Czekaj. No, ojej, co się dzieje? Ale sięgniesz, dasz Muszę radę zrobić sięgnąć? ci rozkrok. Czy to są relaksy? No wiesz co, relaksopodobne, ale no nie ma sygnatur. No nie ma. Ale damskie. Nie ma. Ale Od pani taki jest Zosi tych były, lepszych, wiesz? tak widzę, wiesz? Tak, taki bo droższy. już ten, ale to nie są te czasy, gdzie my pamiętamy relaksy. To Tak, są takie tak. późniejsze i mała stopa, więc pani Zosi pewnie.
już zdjąć maseczki. No jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja tak naprawdę chciałem coś powiedzieć, ale nie wiem co powiedzieć, bo Piękny to jest zgniłek, co nie? piękny Najładniejszym zgniłek. jakim byłam. Znaczy, dla mnie to jest, można powiedzieć, mimo tego zniszczenia, to jest w pewien sposób numer 1, jeżeli chodzi o eksplorację. A jakie tu pachnie, nie? Tu pachnie Jak to przepięknie. wszystko co kwitnie, to kiedyś tutaj na przykład jest forsycja, ale to były jakieś owocowe drzewka, widzisz? Tak. Pięknie pachnie. To I jest w górę po prostu jeszcze balkon obłędny był. taki zapach wiosny. No. Także dziękujemy Wam bardzo za to, że dzisiaj z nami byliście. Zresztą jesteście co piątek i bardzo sobie to cenimy. Więc Przyjdźcie zaś. Przyjdźcie za tydzień znowu kolejna odsłona naszej eksploracji. Na pewno jakoś tam spędzimy razem czas. No, ten film był z tych dłuższych, ale wiemy, że lubicie z nami spędzać czas, my z Wami. Bo tak wyglądasz, wiesz, Ja bym miał głupio białą brodę. trochę. Nie, Ale nie, ucho zmierzło. były maseczki, były rękawiczki, także wszystko było tak jak należy. Jeszcze pogoda dopisała. Pogoda przepiękna, jej. Ja idę sobie jeszcze zrobić zdjęcie dzwonka, słuchajcie. Dobra. A ja... To? Ale to już nie żegnasz się? Pa! Dobra, trzymajcie się. Do następnego. I jeszcze raz dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Cześć. Co? No? Zobacz, tam jest jakby kolejne pianino, takie malutkie. Gdzie? Albo organy. Tylko ostrożnie, bo tu się cały sufit wali. Ostrożnie. Zobacz tam. Tak. Przytrzymasz mi to? No pewnie. Spróbuję tam wejść. Mam nadzieję, że się nie zawali to. Zaglądajcie do szopu. Wow. Słuchajcie, tutaj w szopie, w tym domu obok. Wow, jedziu. To jest coś przepięknego. To jest rarytas. Słuchajcie, to jest rarytas. Patrzcie. Wow. To są organy z fabryki organów Adolfa Homana w Warszawie. To są organy, zobaczcie. Widzicie? Organy. Zobaczcie, też już zniszczone, ale to są organy. Coś nieprawdopodobnego. Adolf Homan w Warszawie. Chyba nieciekawe inicjały, nie? Tak, ale no inicjały nieciekawe, ale piękne. Zobaczcie, tu są jeszcze takie pedały drewniane, już zniszczone, ale w starej szopie znaleźliśmy, właściwie Ola znalazła, dostrzegła tutaj organy. Dostrzegła organy w starej szopie. Ja powiem Wam, że zobaczcie tutaj, one są przenoszone, można je przenosić. Ja czasami szopy omijam, a Ola zawsze mówi: zajrzyj do tej szopy, zajrzyj do tej szopy. No i tym razem też miała rację. Powiem Wam, brak mi słów. Zamknę je, żeby one się nie zniszczyły, ale one są przepiękne. Przepiękne organy drewniane, ale piękne. Coś nieprawdopodobnego.